Uwaga, uwaga! Ruszamy! Ruszamy po tygodniu w Mendosie. Tygodniu, no. Jak Nikuś, jak samopoczucie? Nie wiem jeszcze. Nie wiesz jeszcze? Jeszcze jest chyba ostatni raz, no. No. Że ruszamy. Tak, znaczy ostatni raz, że tak powiem, w tym sezonie wyruszamy z motocyklami. Tak naprawdę bierzemy tylko motocykl Nikolasa, ponieważ mój jest u mechanika. Także co, jedziemy i vamos, mamy naprawdę mega motywację, żeby jechać i ochotę, bo fajnie odpoczęliśmy. Jak widzicie, Niko teraz już zawsze tylko w okularach zakłada te pajączki, bo już 2 razy mu zraniło oko. Także teraz tylko i wyłącznie z okularami. Po tygodniu spędzonym w Mendosie na psychicznym odpoczynku od podróży, zmotywowani postanowiliśmy wyruszyć na 2-dniową wyprawę w stronę Cristo Redentor, czyli wysokiej przełęczy na granicy z Chile, znanej ze swoich unikatowych widoków i z bliskości z najwyższą górą w Ameryce Południowej, czyli z Aconcagua. Jeszcze przed wyjazdem wizytę u mechanika, bo słuchajcie, ile przejechaliśmy kilometrów z tej kary? 2000? 2000 km i znowu łańcuch jest luźny, a sparowaliśmy go zazwyczaj, więc nie wiem, czy tamten mechanik coś źle zrobił, ale jest nowy łańcuch, a już jest luźny. Jest mega luźny. Mamy przystanek na trasie. Patrzcie, co jemy zazwyczaj w Argentynie. To są tak zwane sorrentinos. Wiecie, w Argentynie jest bardzo dużo włoskiego jedzenia. Argentyna, że tak powiem, ludność Argentyny składa się z dużej ilości imigrantów, którzy przybyli tutaj z różnych krajów z Europy i większość z nich to właśnie byli Włosi. I takie mamy pyszne sorrentinos. Naprawdę dobre są. W środku jest dynia, orzech, nie mięso, także słuchajcie, ciężko jest trafić na nie mięso w Argentynie, a one wszystkie są bezmięsne. Droga, którą jechaliśmy, nie tylko jest znana z tego, że prowadzi do stolicy Chile, czyli Santiago, ale również z tego, że tutaj zaczyna się kilkunastodniowy trekking, który prowadzi Was na szczyt Aconcagua. My postanowiliśmy zrobić w tym parku narodowym bardzo krótki trekking, który obfitował w przepiękne widoki. Już jesteśmy w Parku Narodowym Aconcagua, także tą górę, co jest zaraz za mną, tą ośnieżoną górę, bo ona jest tylko z jednej strony ośnieżona, z drugiej już nie, czyli z tej, z której normalnie grupy wychodzą, ona nie ma tyle śniegu, czy lodowców, bo jak widzicie tutaj ma. To jest właśnie Aconcagua, czyli najwyższy szczyt w Ameryce Południowej, prawie 7000 metrów nad poziomem morza, dokładnie 6920? 62. 62. Voilà, słuchajcie, droga, żeby dojechać tutaj, zrobiliśmy 200 km z Mendosy i droga była naprawdę bardzo ładna. Cały czas jechaliśmy już przez takie kaniony, było nawet jakieś takie ładne turkusowe jeziorko, nad którym przejechaliśmy, także droga tutaj jest bardzo ładna. Dużo osób pytało, czy planujemy wejście na Aconcaguę, więc tak ciężko, powiem Wam, jest być tutaj i sobie pomyśleć, kurczę, no mamy teraz czas, mamy 2 tygodnie i moglibyśmy wyjść na Aconcaguę, ale to nie jest taki hop-siup. Wiadomo, dla niektórych są to projekty, które planują latami i Aconcagua jest górą bardzo drogą, przez to, że to jest no, taki emblemat tutaj z Ameryki Południowej, jest to najwyższa góra w Ameryce Południowej, no i należy do korony ziemi. Naszym marzeniem nie jest zdobycie korony ziemi na tą chwilę.
My wolimy chodzić po górach o wiele mniej turystycznych i tam, gdzie są po prostu mniej turystów, gdzie nie spotykamy po prostu tłumów, a jednak te góry wszystkie, korony ziemi, no mimo wszystko są oblegane przez turystów, dlatego no, my o wiele bardziej wolimy takie właśnie góry, które są mniej znane, często również piękniejsze i jest na nich mniej ludzi. Dlatego nie, Aconcagua nie jest w planach, choć chętnie byśmy zrobili, jakbyśmy znaleźli jakiegoś sponsora. Z Aconcaguą są związane ogromne koszty. Samo pozwolenie, żeby wejść na tą górę, kosztuje $800, jeśli się wejście robi z lokalną agencją, a $1300, jeśli chce się wejść samemu. Klasyczna trasa na ten szczyt trwa 18 dni, więc koszty również przez to są bardzo wysokie. My robiliśmy tylko parokilometrowy trekking, najkrótszy jaki się da zrobić i na którego nie trzeba wcześniej w Mendozie kupować pozwolenia. Płaci się $10 za osobę przy wejściu do parku. Po tym spacerze, mimo że było już koło godziny 7 wieczorem, zdecydowaliśmy się pojechać w stronę Przełęczy, gdzie prowadzi 9-kilometrowa, piękna, wijąca się droga. Więc zdecydowaliśmy się wjeżdżać, jest już po 7, do tego Chrystusa, do tego pomnika, co znaczy 1800 teraz. Myśleliśmy, że będzie cieplej niż jutro rano, ale tu jest tak zimno, bo już ta góra jest w cieniu po prostu, więc jesteśmy prawie na 3800 i jest mega zimno, ale widoki są przecudne, naprawdę. Całą drogę wjeżdżamy teraz do góry takim zygzakiem 9 km, przez całą drogę macie piękne widoki na ośnieżone góry. Ale trochę śniegu tutaj jest. A teraz będziemy szukać jeszcze miejsca na rozbicie namiotu. A, dotarliśmy do Chrystusa Chilijskiego. Boże, ale tu jest pięknie. Jest tu przepięknie, naprawdę. Popatrzcie na to. Train ride just to see you, ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Więc jesteśmy na Przełęczy 3800, granicę Chile z Argentyną. Jest przepięknie, bo jest już zachód słońca. Po prostu mamy panoramę 360, mamy przepiękne kolory. Opłacało się, mimo że wieje, jest mega zimno, ale tutaj mamy chociaż trochę słoneczka. Także super, naprawdę przepięknie. Absolutnie się tego nie spodziewałam. Robiło się już późno, a my dalej nie mieliśmy żadnego miejsca na rozbicie naszego namiotu. Nie chcieliśmy spać wysoko, bo był straszny wiatr oraz było bardzo zimno. Dobra, kochani, szukamy refugio, czyli jakiegoś miejsca do nocowania, bo stwierdziliśmy, że nie chce się nam za bardzo rozkładać. Micho! Nie chce się nam za bardzo... Przestań, cholera! Nie chce nam się za bardzo rozkładać na... Jesteś wolna?
Pani jest wolna? Jaka laska, dawaj, chodź. Słuchajcie, z Nikolasa się robi prawdziwy Polak. Tutaj niestety jest zamknięte. Popatrzcie, jakie w ogóle to fajnie wygląda. Pierwszy raz takie małe Zakopane. Tu jest chyba coś otwartego. I po prostu jesteśmy strasznie nam zimno. Po tym tam byliśmy, tam na górze. Więc stwierdziliśmy, że może jednak weźmiemy jakiś nocleg do spania w jakimś tutaj schronisku po prostu. Dobra, jednak szukamy miejsca na kemping, bo było za drogo. Tu jest droga zaraz obok. Chcemy tak, żeby nas nie było widać z drogi. Dobra, dawaj. To był dobry pomysł. Jeszcze zobaczyć, czy nas widać z drogi, czy nie. Patrzcie, jakie kolorki. Jesteśmy w namiocie, udało się. Jeszcze ostatnio już rozkładaliśmy namiot, jak już ciemno trochę było. Ale udało nam się znaleźć spot. Słyszymy samochody, wy pewnie też. Jesteśmy blisko drogi. No, ale nie ma tutaj nic innego. Trzeba było daleko jechać, żeby być od drogi. Nie chcieliśmy spać za wysoko, bo wysoko było bardzo, bardzo zimno. Teraz jesteśmy na 2400 i jest naprawdę fajny klimat, także nie musimy spać w puchówkach. Także super, udało się. Dobranoc. Niko, wstawaj. Słyszysz? Wstawaj. Patrz, jak jest już ładnie. Już jest rano, 8. Ja jestem ranny ptaszek. Niko niestety nie. Cześć, Nikuś! Jak się spało? Ça va, mi amor. Voilà, kochani, mój daily make-up routine, czyli moja rutyna make-upowa. To jest przemycie twarzy wodą i nałożenie kremu przeciwsłonecznego 30 albo 50. A u was jak to wygląda? Tak dobrze było wyruszyć znowu na przygodę po dłuższym odpoczynku. Po prostu się nam chciało i przeżywaliśmy te momenty w podróży głębiej. Ja uwielbiam na motocyklu to, że jak jedziesz przez te bezdroża, to po prostu marzysz. Nie wiem, o czym wy myślicie jadąc motocyklem, ale ja głównie właśnie marzę. W sumie nie wiem, czy to marzenia, czy to planowanie, ale właśnie na tej drodze marzyłam o podróży w całkowicie inne klimaty, gdzieś, gdzie jeszcze nas nie było. Dobra, my już gotowi. Wracamy do Mendosy. Mamy ile? 150 km? Tak. Chyba tak. Więcej, no. Mniej więcej. Jeszcze zatrzymamy się gdzieś na śniadanko po drodze. Powiem wam, że tutaj były niezłe kaktusy. Miałam wbitego w opuszek.
I od razu zobaczyliśmy, czy nam znowu się opona nie przebiła, ale wydaje się, że nie. Dobra, lecimy. Tu Niko wyjeżdża już sam, bo tam ciężko wyjechać. To podłoże jest bardzo, bardzo piaskowo-kamieniste, mimo że tego nie widzicie z GoPro. Ale wczoraj to mogliśmy zrobić parę gleb, chociaż nie było. Patrzcie, jak pięknie. Cudownie, naprawdę. Trochę nam to przypomina Dolinę Spiti w Indiach. A, jedzie Nikwang. I tak po dwudniowej przygodzie wracaliśmy do Mendosy, gdzie jeszcze mieliśmy parę wolnych dni przed powrotem do Chile i wylotem na ostatnie 3 tygodnie do innego kraju w Ameryce Południowej.